Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie prostownik Wimpel. Chyba Wimpel to się czyta 57. Pod mikroskopem. Ja już go naprawiłem, ale omówimy sobie strukturę wewnętrzną, budowę, układy scalone, żeby mieć na przyszłość, gdyby była jakaś awaria usterka. Tutaj mam od niego oryginalne opakowanie też. Instrukcję, to ją potem pokażę na koniec, jakby kogoś interesowało. Ja tu w środku wymieniłem jeden układ scalony i pokażę wam też, jakie miałem problemy, co tu się działo, przebitki z naprawy, bo to był totalny chaos, także postanowiłem nagrać film od nowa, od zera i po prostu wam pokazać, jak to działa. Tutaj na starcie ustawiamy sobie prąd, ograniczenie prądowe. Teraz jest maksymalnie na 20 tam ponad amperów. Możemy sobie ustawić ograniczenie prądowe, to już nie wiem, na 9,7. Jak poczekamy, to jest aktualny prąd i aktualne napięcie jest 14,4 i na przykład cel napięcia możemy sobie ustawić te 16 V. I w zależności od tego, jaki prąd damy, czy damy na przykład 20 amperów, czy ograniczenie do 2, to on jak będzie 2, to będzie tymi 2 amperami powoli sobie dochodził, a jeśli będzie utrzymać w stanie 16 V na progu poniżej na przykład 20 amperów, no to będzie nam ładować na przykład 8 amperów przy 16 V w akumulator, co jest za dużo, to jest to niebezpieczne, jest to za mocne ładowanie, ale to jest taki dość fajny, w sumie powiedzmy zasilacz regulowany, bardzo mocny. Jak ktoś wie, jak sobie podładować akumulator nim, na jakich progach napięciowych, typu ustawiamy sobie te 15 V na maksa prąd, czekamy aż to się ustabilizuje, później sobie stabilizujemy, nie wiem, 2-3% wartości akumulatora, czyli dla 100 Ah 2-3 ampery ustawiamy, robimy sobie 16 V wysycanie, no i na przykład wtedy sobie robimy właśnie 16 V i na przykład sobie 2 amperki ograniczenia i niech to sobie tak sobie się wysyca, to nie wiem, 16 godzin albo tam 24 godziny, nie? Jak kto lubi. No ale dobra, dzisiaj nie o ładowaniu akumulatorów, tylko o budowie wewnętrznej tego prostownika Wimpel 57. Zapraszam. Odkręcamy nóżki od spodu, odwracamy go tak jak widać i wtedy od góry można zdjąć obudowę. Tutaj jest wentylator, on jest zamontowany na jeden trzpień po to, żeby mógł się przesuwać. Wsadzony był chyba w tą pierwszą kryzę, tak mi się wydaje. Chyba w pierwszą, chyba nie w drugą. I mamy naszą płytkę. Płytka jest zamocowana na tutaj wkręt oraz wkręt. Tu mamy bezpiecznik strony sieciowej. Oczywiście wszystko jest odłączone i bezpieczne. Tutaj mamy podwójną diodę prostowniczą, tranzystor wyjścia załączający tutaj wyjście napięcia na akumulator, a tu mamy po stronie pierwotnej chyba nie tyrystory, Jezu, jak to się mówi? Triaki. Mamy też układ, tutaj jest układ TL, a to zaraz wszystko pod mikroskopem. TL to jest transformator sterujący tutaj naszą TL-ką, a tu jest główny transformator impulsowy. Jest też dławik, na którym mi iskrzyło na jego pinie, więc tutaj były naprawdę cuda. Wam dam wstawki, jak próbowałem zdiagnozować, co tutaj się działo. Bardzo dziwne rzeczy. Wimpel na wyjściu ma 1.1 i zobaczcie, mam tylko sondę multimetru, nigdzie nie podłączony z drugiej strony multimetr. Jak dotykam, chciałem tutaj napięcie zmierzyć na dławiku. Iskry będą szły. O, cuda. Czemu? Nie mam pojęcia. MOSFET sprawny. 80N 0,6N, ale zobaczcie. Chłodzenie miał piękne. A tej pasty też tutaj nie ma prawie wcale. Jeśli chodzi o taśmę. Taśma jest niesymetryczna. Zobaczcie, że kostka ma chyba 10 pinów, a tasiemka jest węższa. Także ona ma być tym cypelkiem i od góry zapięta w ten sposób na tych pinach. Tak, widać? I tutaj jest tak samo. Tu są wolne piny na dole i ma być wsówką w stronę, tak jak to jest pokazane teraz. Dobra, ja to odkręcę i widzimy się pod mikroskopem. No dobra, jesteśmy pod mikroskopem i zaczniemy sobie od wejścia. Jest nasz bezpiecznik. Oczywiście pomiar bezpiecznika jest prawidłowy, tu jest wszystko sprawne, nie? Wszystkie te diodki mają mieć też złącze
Złącze PN na nich musi być pomierzone. Jak widać, jest OK. Teraz tu są tranzystory. NTCEC. Oznaczenie wam też jego pokażę. 10D-15. Zrobimy sobie pomiary tutaj na tym tranzystorze. Pół volta ma być na tej diodzie. Teraz tak. Skrajne piny. Czerwony. Czerwona sonda i na środkowy pół volta. Na skrajny 0,8. I teraz od środka do lewego. Czekajcie. OL. Teraz w drugą stronę zmierzę. To mają być takie pomiary odniesienia. Tu mamy od środka czarna na środku, widzicie? Po lewej czerwonym 0,52, a po prawej czerwonym 0,47. Tu pewnie na tym obok będzie podobnie. Zmierzymy sobie 0,52, 0,47. Tu mamy OL. Tu też jest OL. I jeszcze czerwony z prawej. No proszę ci. Ja już robiłem ten pomiar przed chwilą. Tak to ma wyglądać. Tu mamy podwójną diodę. Ona w ogóle była przykręcona na takim. Ona odstawała. Ona była na takim śmieciu z aluminium i no było mało pasty pod nią. Ja tutaj dałem szarej pasty od laptopa, jak widać. Jeszcze wykręciłem główną diodę. Zobaczcie, tu jest maźnięte pastą niby, ale plecy tej diody są suche. Także tu chłodzenia nie ma żadnego. No i teraz jeszcze równo przylega, bo wcześniej pod tą diodą jeszcze był taki kawałeczek aluminium z obróbki tego radiatora i ona była krzywo, odstawała od tego radiatorka, więc w ogóle. Jak przez nią będzie płynęło 10 amperów czy coś, no to teraz jest tu dobra pasta z laptopa. Zmierzymy ją sobie od spodu w ten sposób. Czerwona sonda po prawej 0,20. Tutaj też mamy 0,20, a od środka w tą stronę rośnie nam napięcie. Się ładują pewnie kondensatory 0,42 jakieś. I tu w prawą stronę też 0,42. Także tak wyglądają pomiary na diodzie. I teraz tutaj jest jeszcze tranzystor. Tranzystor wyjściowy MOSFET N na plusie, co jest bardzo dziwnym zastosowaniem. To jest tranzystor, już wam mówię. Może tu będzie nawet widać. Tu jest 80N06. Tak, widać 80N06. I pomiary od spodu. Pomiary od spodu. Ten pierwszy to jest chyba gate. Tak, to jest gate, bo jest cienka to jest gate, a tu mamy DS. Czyli od gate'a do drenu nie ma nic. Do source'a nie ma nic. Na DS mamy 0,20, bo ja chyba otworzyłem teraz bramkę. Muszę czymś to zewrzeć. Zobaczmy. Tak. Widzicie? 1,36, a w drugą stronę będzie dioda pasożytnicza. Tak, 0,47, tak ma się mierzyć MOSFET. I tutaj w tym przypadku nie ma gaszenia bramki, nie jest ona na stałe jakimś rezystorem ściągnięta, więc zobaczcie, jak naładuję bramkę teraz pomiędzy, to wytworzę kanał na środku. Widzicie? 0,17 jest kanał. A jeśli ja zewrę teraz te piny, to kanału nie ma. Rzadko to się zdarza, bo zwykle bramka, czyli gate, jest dociągnięta do source'a jakimś rezystorem 10 kg, żeby ją zgasić. W tym przypadku tak nie ma. Dlaczego? Skoro tu jest N-MOSFET na plusie, to na bramce musi być wyższe napięcie niż napięcie tutaj tego przełączania. Czyli jak my tu ustawimy sobie 14,4 na akumulator, to jeśli dany MOSFET ma VTH, czyli próg napięcia załączenia 2,5 V, to jak mamy 14,4 tutaj,
to tu musimy dać 14,4 plus napięcie progowe, czyli te 2,5 V, czyli musimy mieć wyższe napięcie niż przełączane, żeby wysterować N MOSFETA. Czy tu jest tak zrealizowane? No skoro to działa, to może jest. Nie wiem, nie analizowałem tak tego układu. Tu od spodu też mamy takie złącze kilkupinowe i to jest wentylator podłączony. On był bardzo słabo przygotowany, on się łamał, ja zrobiłem tutaj te końcówki. Tu jest tak, że mamy F fan plus, minus, a tu jakieś tam 2 wolne też są, więc to może Was od spodu interesować. Tu od spodu więcej elementów nie ma, jedynie zasilanie sieciowe jest przygotowane. No i dobrze. Z najważniejszych pomiarów elementów i układów. Tutaj te wszystkie diody też, one mają mieć pomiary jak zwykłe diody tam, nie? I teraz tak, tu na wyjściu, tu jest ten MOSFET załączający wyjście, jest dioda Zenera. Układy różne. Tutaj nie analizowałem tego wcześniej. 6BW mamy oznaczenie, gdyby ktoś szukał. Numery diod, numery rezystorów. Tu jest taki wielki dławik. Ja go dotykałem na tej nóżce, on mi strzelał, ale bardzo możliwe, że tutaj właśnie był zepsuty pad. Ja polutowałem go, odskrobałem i polutowałem go do tej diody, bo ta środkowa nóżka idzie do radiatora, który idzie tutaj nad taką wielką ścieżką i z tyłu i z przodu przychodził ten pad. Ja to lepiej polutowałem, więc teraz przejście na pewno jest, więc może ta cewka strzelała, ponieważ ten tranzystor nie załączał wyjścia i ta energia nie miała gdzie uciec i się po prostu strzelała wysokim napięciem. No po prostu ja tutaj taką sondę przybliżałem. Dostawałem iskry. Partnerem odcinka jest JLC PCB. Oferują pełny zakres PCBA, od części przez PCB po montaż SMT, prototypy i produkcja masowa. Dzięki prostym, przejrzystym cenom i kuponom zbijającym opłatę startową nawet do $2, szybkim terminom i wsparciu 24/7 zrealizujesz projekty szybko i sprawnie. Opłacalność, stany magazynowe na żywo, jasne ceny bez ukrytych kosztów, kupony obniżające prototypowanie nawet do $2. Błyskawiczny montaż SMD, 520 000 części dostępnych od ręki, linie automatyczne zapewniające 24-godzinny montaż, zamówienia od 2 płytek i wysyłka tego samego dnia. Przemysłowe procesy SPI, AOI, rentgen zapewniają minimalne ryzyko niedolutowań i odrzutów. Realne wsparcie 24/7 przez konsultantów, szczególnie pomocne przy zmianach w projekcie czy napiętych terminach. Jeśli szukasz szybkiego i niezawodnego wykonawcy PCBA, sprawdź ofertę JLC PCB już dziś. Montaż już od 2 płytek, śledzenie projektu na żywo i wysyłka tego samego dnia. Link w opisie filmu. Dzięki za oglądanie. A i pamiętajcie o liście mailingowej, jeśli chodzi o szkolenia i inne takie tematy. Wszystko na dole w opisie filmu. Kondensatory. 47 mikro, 50 V. Tutaj nie wiem ile jest. Nie widzę. 1000 mikro. No nie wiem ile voltów. No i ten duży, największy jest 100 mikro na 350 V. Ten na wejściu. To jest strona sieciowa, nie? Zasilania. No. I teraz tak, z ciekawych rzeczy to tutaj jest TL494 chyba? Tak, TL494C, to był oryginał. TL494C i tutaj też jest TL494C. I teraz ja nie wiem, czy jak ja go lutowałem, bo ja poprawiłem tranzystor, poprawiłem lut na tej cewce i wymieniłem TL-kę. I to ruszyło. Później dałem starą TL-kę, żeby sprawdzić, czy to była jej wina i to też działało. Ale może być tak, że od gorąca ona się naprawiła, a po jakimś czasie znowu przestałaby działać ta TL-ka. Więc może ona była wadliwa, może po prostu była sprawna, nie wiem. Wymieniłem tego TL494. Teraz jest 12,1 V. Jak tu zmierzyłem jest 12,1, wcześniej był 1 V tylko. I zobaczcie, jak dotykam, to się nic nie dzieje. Także nie wiem, czy poprawienie tego N MOSFETA coś dało więcej. Bo tu był pad zepsuty. Zaraz wam to pokażę. Czy ta TL-ka była zepsuta. Tu od spodu środkowy pad jest urwany. W ogóle go nie ma, nie istnieje. Więc ja też nie wiem, czy on był dobrze przygotowany, ten MOSFET tutaj na środkowym pinie. Czy tam trzymało, czy nie. Ja tam poprawiłem, zaraz wam pokażę.
No tutaj tak zrobiłem takiego bloba od tej środkowej nóżki do tej diody. No to jest plus. No więc teraz tylko musiałbym... Szkoda, że nie zrobiłem testu na tym starym TL-ku, no ale działa. No wymieniłem tego TL-ka na stare. Na starego. Coś tu trzeszczy, skwierczy. Nie podoba mi się to. Zobaczymy, czy tu wali. Nie strzela, ale coś tu jest. Widzicie? Coś tu nie trybi chyba. Ustawiamy 11.9. No i czy jest to 11.9? No niby na multimetrze jest, także może ten MOSFET był walnięty. Zobaczę, przetestuję to. Tego się już nie dowiemy. Zapobiegawczo dałem nową TL-kę, żeby była. Tu mamy LM324. Można by też dać LM224. Aczkolwiek ta cała konstrukcja jest dosyć chłodna. Tu się za dużo rzeczy nie grzeje. Tu macie wszystkie oznaczenia elementów. Zaraz umyjemy tutaj. Tu też jest W1G chyba. Symetrycznie pewnie do tego. Tutaj też umyję, zobaczymy co to jest, jakby się komuś spaliło. 1GW, 1GW. To dajcie mi chwilę, umyję to i wrócę do Was. No i tu jest 3GW, ten socik. To 3GW. Mamy 1GW, 1GW. No i trochę rezystorów. To 103. Tutaj jest 6BW. Tak. Tutaj do tych pinów, które idą na wentylator. Tu mamy 391, 391. Tu mamy kondensatorek 10 mikro 50 V. Tak, widać, jest 10 mikro 50 V. No i to by było na tyle tutaj z tych takich ciekawych rzeczy. Możemy sobie zrobić jeszcze pomiary na trafo. Zobaczcie, tutaj te dwa główne, w sumie 4, one są połączone chyba. Zaraz sobie to zmierzymy. Tu pomiędzy, ile nam wychodzi? 0,03. Tu pomiędzy tymi dwoma też 0,03. Czy te są połączone? Niby tak, ale na padach nie wygląda. Tutaj teraz te dwa 0,03. Te dwa górne 0,47. Górny z dolnym 0,47. Górny z dolnym 0,03. Czyli te trzy, ten z tym i z tym są połączone na 0,03. Widzicie? Więc to pewnie może wejście uzwojenia, one mogą tam się połączyć i może wyjść powrót. A tu jest 0,47. No, z jakiegoś powodu tam coś. A tutaj nie ma przejścia pomiędzy tymi dwoma góra-dół. A 0,47. A w tom jest OL, czyli tu jest jakaś elektronika. Ciekawe. No, także tak to jest. A tutaj jeszcze jest te małe trawko. I tutaj te dwa to jest 0,03. Po szerokości 0,03. Tu pomiędzy 0,03, 0,47. 0,47. Odwrócimy sądy. Nie ma. Czyli ten sam temat jest jakaś elektronika. 0,03 w obydwie strony zawsze. I tutaj jest 0,03, 0,03. Jakieś niby 0,07. Zależy jak dotknę, jest 0,03. I odwrócimy też te sądy. No i oczywiście przejścia na drugą stronę
z jednej strony na drugą nie ma, nie? No i tutaj chyba to tyle tak naprawdę z pomiarów. A jeszcze można by pokazać płytkę wyświetlacza. Tu jest płytka wyświetlacza. Microchip. Co to jest za microchip? A mam oświetlenie tutaj straszne. Ja nie widzę nic. PIK 16F 1939. Tu jest jakaś dioda Zenera, ja je poznaję po niebieskim takim pasku. W kierunku przewodzenia dioda Zenera ma 0,7, a w przeciwnym ma napięcie Zenera. Tu akurat pokazuje 1,7, ale to nie musi być napięcie tej diody, nie? 0,63, 0,0, 2 V, 0,64, 2,6. Takie pomiary wstępne. Tutaj też mamy LD13 jakiś, może to jest stabilizator, nie wiem. 0,56, 0,57, 0,78, 0,41. To są prawidłowe pomiary. Tu możemy na tym wstecz też tego na tym elektrolicie sobie zmierzyć. 0,42. Jakby ktoś miał zwać na linii zasilania, wtedy może sobie ogarnąć 1,29, a tutaj 0,95. No, także mam nadzieję, że komuś tym pomogę. Tutaj są co? Dwa potencjometry. TL431. No i tyle w sumie na tej płytce. Tutaj za dużo się nie dzieje. To jeszcze oznaczenia tych oto sobie odczytamy. Mam tutaj taką ogniwo z włącznikiem i diodę na 100 ohmach rezystorze. Rezystor 100 ohm. Tak, 13009. 13009. Tu na kondensatorze oznaczenia CBB22 684. To jest wynik milimikronano w pikofaradach. J 400 V, czyli napięcie 400 V. O, tu mamy 33 na 1 kV. Ten niebieski malutki. No ciekawe, że jest tylko tutaj. I teraz oznaczenie na tej diodzie. Muszę jeszcze mieć fokus, muszę mieć światło, musi być wszystko. O, jak pięknie. MBR 20100. To jest metalowa dioda. Połączone tutaj widać jak katodami, połączone na środek. A tutaj mamy 80N06. Firmy jakieś WXDH, jakiś Chińczyk. 80N06. No i tu mamy 6BW. Jak różdżką Harry'ego Pottera. Lumos. No, tu mamy oznaczenie transformatora. Tiger EI. EI to jest typ transformatora 4006. I tu mamy EE 1608.
Konstrukcja ogólnie dosyć toporna. Tu też jest taki dławiczek ciekawy. Konstrukcja ogólnie dosyć toporna, ale jeśli będzie sprawna, to będzie działać. Także dopóki te elektrolity wszystkie będą trzymały parametry, to będzie dobrze. No dobra, słuchajcie, ja go składam. Teraz jeszcze instrukcja i będziemy kończyć. Dzisiaj nic nie będzie naprawiane, już jest zrobione, ale tu przypadek był bardzo dziwny. No dobra, teraz lecimy po instrukcji. Kto będzie potrzebował, to sobie przybliży. A tu, zobaczcie, z ciekawości jest paragon chyba. Tutaj jeszcze jest tabliczka znamionowa. Jeśli chodzi o prąd ładowania 0,8 do 20 A, napięcie od 7,4 do 18 V. No i tutaj 1,5 ampera bezpiecznik ma być na 220 V, 50 Hz. No nic, tak to wygląda. Wy mi napiszcie, czy powinienem z innymi ładowarkami, na przykład z CITEKami też porobić takie pomiary dla przyszłych pokoleń. A, jeszcze wentylator jak tutaj działa. Wentylator załącza się, gdy jest potrzeba, czyli jak on się nagrzeje, chyba że damy prąd na maksa i jak startujemy ładowanie z prądem na maksa, to od razu ruszy wentylator. Więc też mnie to ciekawiło. Tak powinien działać wentylator. Także ja Was zapraszam do sekcji komentarzy, na grupę na Facebooku Rzeźbiarnia. A i pamiętajcie o liście mailingowej, jeśli chodzi o szkolenia i inne takie tematy. Wszystko na dole w opisie filmu. Trzymajcie się. Cześć! Może śmieszny tu z ostro skradami działa jemu, cześć jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.